I co, tak z łapki polecę, jak gwiazda telewizji. Cześć moi drodzy, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku przede wszystkim dostałem 2 fantastyczne urządzenia od Somy, za to serdecznie dziękuję. Naprawdę fajne sprzęty, które wam zaraz pokażę. Zabiorę was do berlińskiego sklepu Just Music, czyli raju dla miłośników sprzętu studyjnego i nie tylko instrumentów generalnie, który jest zlokalizowany w Berlinie. Oraz za mną jest stojak nowy na synty i wszystko już zostało umiejscowione i podłączone, także też wam zrobiłem małego timelapsa, jak to wszystko się dzisiaj odbywało. Zajęło mi to jakieś pół dnia. Także zapraszam was do odcinka i... no i tak. Jak szybko tego nie nagram i jak nie włączę wiatraka, to po prostu się uleje zaraz, no. Somasynth. Dostałem od nich 2 rzeczy. Jedną rzeczą jest Ether, coś co wygląda jak pilot do telewizora, a drugą rzeczą jest Lyra, jedyny taki syntezator, który trochę żyje własnym życiem. Trzeba się trochę nim pobawić, żeby ogarnąć, co się dzieje w środku. A niemniej zaraz wam pokażę próbki dźwiękowe, co to potrafi, ale na razie o tym. Jest to Soma Ether. Działa trochę jak antyradio. Jeżeli radio ma zebrać czystą falę radiową i puścić wam sygnał z waszej stacji, którą nastawiacie, to działa trochę odwrotnie. To małe urządzenie zbiera pole magnetyczne, czy zbiera wszystkie fale, które występują w danym pomieszczeniu, czy od urządzeń elektrycznych, które jest wytwarzane. Polecam go zakupić, podłączyć pod rekorder i przejść się po, nie wiem, mieście, centrum handlowym. Zaraz wam nagram próbkę. Co się stanie, jeżeli po prostu sobie pokręcę się tutaj trochę. Więc generalnie możecie się trochę spytać, a stary, na co komu trzeszczące pudełko? Powiem wam tak, jeżeli patrzycie na muzykę na zasadzie użytkowo, typu akordy, melodie, linia basowa, wokaliści, instrumenty, pierdoły, okej, zupełnie niepotrzebny gadżet, ale jeżeli fascynuje was to wszystko, co jest związane z syntezatorami, elektrycznością, jakimiś takimi industrialnymi elementami muzyki, czy jakimś ambientem, to zaręczam wam, że jeżeli dodacie do takich małych nagrań efekty typu reverb, delay, dużo przestrzeni, popracujcie nad panoramą lewo-prawo, to naprawdę możecie uzyskać jakieś fajne efekty i szczerze wam polecam, nawet do zabawy jako ciekawostka. Dla mnie to jest zajebiste pudełko. Chętnie bym je wziął po prostu gdzieś na miasto, ponagrywał i zobaczył, co mi z tego wyjdzie. Na pewno mi się przyda. Także super sprawa. Ściąga z tyłu. Musiałem się trochę zapoznać z tym i z instrukcją. Moi drodzy, Somasynth Lyra 8. Lyra 8, jakby ktoś zwał po polsku. Jedyny w swoim rodzaju syntezator, posiada 8 głosów, Hyper LFO jak ogłasza producent, mod delay, distortion, jak widzicie na panelu, to jest tyle. Jest to dość osobliwa maszynka, musiałbym trochę posiedzieć, żeby ją okiełznać, niestety mam ją krótko, ale naprawdę mi daje sporo frajdy, szczególnie do tworzenia różnych atmosferycznych przestrzeni w tle i potrafię je do końca zrozumieć. I może właśnie o to chodzi. Pewnie jakbym się wczytał, by się jakoś udało, ale naprawdę jamuję sobie na nie od paru godzin i naprawdę mam dużo frajdy. Zresztą pokażę wam zaraz próbkę dźwięku, może komuś się spodoba.
Możecie sobie zadawać pytanie, po co mi taka maszyna? Nie ma klawiszy, nie ma panelu, nie ma suwaków, po co mi to? Ale mam nadzieję, że z tych różnych dziwnych, zdawałoby się, nagrań poczujecie taki trochę vibe, że to jest jednak ciekawe, to jest fajne. I jest totalnie zbudowany inaczej niż reszta klasycznych syntezatorów. Ma fantastyczny dźwięk. Jeżeli nałożycie na to reverb, jest przepięknie. Na pewno jest to ciekawa pozycja dla każdego, kto lubi synty. I jakieś creepy, backgroundowe właśnie warstwy, no super. Dla mnie fajnie. Spoko, ja się jeszcze pobawię trochę, a was żegnam. Na razie.